Jurassic World to film wydany 14 lat po Parku Jurajskim 3. Co oznacza, że franczyza miała więcej lat przerwy niż ma 99% jej hejterów. Jurassic World to ani nie reboot, ani nie remake, tylko po prostu sequel. Niektórzy wciąż tego nie wiedzą, dlatego o tym wspominam. I pytanie, czy ten wielki powrót po latach wyszedł, czy raczej niespecjalnie? Ujmę to w ten sposób. Oglądałem ten film 5 razy w kinie. Tak, byłem na tym filmie przynajmniej 5 razy. Może nawet więcej, ale nie jestem pewny. Swoją drogą był to też pierwszy film z serii, który obejrzałem w kinie. Jurassic World to idealny przykład tego, jak odświeżyć znaną, starą serię. Niektóre wątki są podobne do pierwszego filmu, na przykład wątek z tym, że rodzice się rozwodzą, ale w pierwszym filmie to było dosłownie wspomniane raz i to wszystko. Tutaj to jest jeden z głównych wątków. Dobra, może nie głównych, ale jest wspomniany kilka razy. Jednak nie czujesz, żeby to była jakaś podróba, zdzierstwo albo tania kopia. Nie, to po prostu jest i tyle. Oba filmy to mają i nie ma problemu. Takie zwykłe nawiązanie. Swoją drogą bardzo dobrze, że nie próbowali odtworzyć oryginalnego filmu 1:1. No bo wtedy wyszedłby remake, a to przecież sequel. Sequel robiony dobrze. Przez ludzi, którzy naprawdę dbają o tą serię i ją kochają. Nawet zadbano o to, żeby galimimy biegły na tle gór z pierwszego filmu. Dosłownie tych samych. To się nazywa dbałość o szczegóły. Główne postaci są fajne, Claire jest silną postacią i zrobili to dobrze, ponieważ widzimy, że jest przepracowana, ale nie męczy nas i ogólnie jest dość luźna. I teraz wyjaśnię, dlaczego porównywanie jej charakter arku do charakter arku Alana Granta z pierwszego filmu nie ma sensu. Otóż charakter ark Alana o nielubieniu dzieci był zawarty w pierwszym filmie. Na początku filmu nie lubił dzieci, potem je już lubił. A tutaj Claire dotyka umierającego apatozaura. Z tego co wiem, miała być tutaj również usunięta scena, w której Claire mówi, że nigdy żadnego nie dotykała. I od tej pory widzi, że dinozaury to nie tylko obiekty za szybą, ale żywe, oddychające stworzenia. I ludzie mają o to ból dupy, bo to nie jest dobry charakter arki w ogóle. Aczkolwiek chyba nie zdajecie sobie sprawy, że to jest początek jej charakter arku. Mówiłem, Alan Grant, cały charakter ark w pierwszym filmie. Claire, ta scena to jest początek jej charakter arku. No bo ludzie mówią, że to, że założyła Fundację Ochrony Dinozaurów tylko dlatego, że dotknęła apatozaura, jest tak nierealistyczne. Ale od tego czasu, kiedy dotknęła apatozaura, do czasu, aż założyła fundację, minęły 3 lata. To nie jest tak, że ona się zmieniła z dnia na dzień. Tylko dotykając apatozaura uświadomiła sobie, że robiła źle, że nie postrzegała dinozaurów jako żywych istot, a potem stopniowo próbowała się zmienić, aż w końcu otworzyła Fundację Ochrony Dinozaurów. Naprawdę, ludzie, którzy tego nie rozumieją, albo przespali tą scenę, albo po prostu nie wiedzą, czym jest character development. W Upadłym Królestwie to, że ona założyła fundację, to był skutek tego, że się zmieniła. Możliwe, że jest to opisane w książce Evolution of Claire, aczkolwiek nie jestem pewny, bo książki nie posiadam. Chociaż wiem, że na pewno jest tam wspomniane o tym, co się działo przed Jurassic World. Ludzie mówią, że Upadłe Królestwo jest niekanoniczne tylko dlatego, że Claire się zmieniła. Wow, wy na serio nie jesteście w stanie zaakceptować tego, że osoba jest w stanie się zmienić. Chociaż w sumie faktycznie niektóre osoby nigdy się nie zmieniają. Wy się zachowujecie tak, jakby Grant miał jakoś bardzo rozbudowany charakter ark. Nie, on po prostu na początku filmu nie lubi dzieci, a potem je lubi. I tyle. Zresztą już o tym wspomniałem w recenzji. Owen też jest bardzo fajną postacią. No w sumie nie można go nie lubić. W końcu jest grany przez Chrisa Pratta. I ciekawostka, w zasadzie po premierze JP3 Chris Pratt napisał do Spielberga, że chce dostać rolę w Parku Jurajskim 4. No i 14 lat później to się spełniło. Owen szczerze jest badassem, w sensie na pewno bardziej niż jakakolwiek postać z pierwszego filmu. No bo tam Ellie uciekała przed raptorem, a Robert dał się zabić. A tutaj Owen jeździ na motorze z raptorami, strzela w Indominusa. No i co najważniejsze, nie daje się zabić. Zack i Gray są ok, tak szczerze. Nie są wkurzający. Bardzo dobrze, że scenarzyści nie sprawili, że Zack i Gray są wkurzający. No i oczywiście spadł hejt na Graya, że zachowuje się jakby miał autyzm itd. Ludzie, on jest dzieckiem. Wesołym dzieckiem, które ma obsesję na punkcie dinozaurów. Wolelibyście, żeby był edgy i cały czas interesował się smartfonem zamiast dinozaurami? Poza tym, czy mi się wydaje, czy te osoby traktują osoby z autyzmem jako jakieś gorsze czy coś? Oj, nieładnie.
Tak w ogóle w większości filmów rodzice mają kompletnie gdzieś, co dzieje się z ich dziećmi, a tutaj matka Zacka i Greya, Karen, haha, śmieszne memy, każdy neckbeard na sali się śmieje. W zasadzie chce, aby jej synowie spędzili czas z ciocią i dobrze się bawili. Mazrani jest fajny, dba o zwierzęta w swoim parku, no i lata helikopterem tak ostro, że aż jego instruktor ma mdłości. On na dobrą sprawę jest Tonym Starkiem w tym uniwersum. Ej, ale przecież on lata helikopterem bez licencji. To tak bardzo nie ma sensu. Poleciał helikopterem, żeby powstrzymać Indominusa. To tak jakbyście nie mieli prawa jazdy, a musielibyście jechać autem, żeby uratować świat. Każdy by to zrobił. Sometimes you gotta run before you can walk. Spoczywaj w pokoju, panie Kan. Nigdy o tobie nie zapomnimy. W sumie w tym filmie każda postać jest fajna i każdą postać da się lubić. Nawet Hoskinsa, mimo iż jest on złoczyńcą tego filmu. Swoją drogą, wcześniej w filmie Hoskins próbuje pogłaskać Deltę, a później to właśnie Delta go zabija. A i w ogóle śmieszy mnie, jak Delta dosłownie przerywa jego monolog złoczyńcy. Nature is the gift. Interakcje pomiędzy ludźmi i dinozaurami są realistyczne, co robi wrażenie, biorąc pod uwagę, że te dinozaury to CGI, bo w tym filmie nie używali animatroników. Jedyny animatronik, jaki został użyty w tym filmie, to głowa, tylko głowa, ale mimo to wszystko wygląda świetnie. Sam park Jurassic World jest super i szczerze wzbudza we mnie nostalgię, no bo wiadomo, chodziło się kiedyś po tych parkach dinozaurów i szczerze ten film sprawił, że naprawdę chciałbym, żeby Jurassic World był prawdziwy, żeby taki park faktycznie istniał. Żaden inny film tego nie zrobił. Ten film sprawił, że żałuję, że ten park i wyspa nie są prawdziwe, że nie można ich naprawdę zwiedzić, a muzyka tylko to wzmacnia. No i oczywiście to, że ten park powstał, oczywiście w uniwersum filmowym, to spełnienie marzenia Hammonda. I to jest w tym wszystkim najlepsze. Sam park jest zaawansowany, bo mamy na przykład hologramy, ale jest to utrzymane w granicach realizmu. Ale oczywiście potem będzie narzekanie, że o nie, te niewidzialne ściany w Camp Cretaceous takie złe. No i oczywiście ludzie narzekają na to, że w filmach Jurassic World żadna pozytywna postać nie ginie. I okej, to nie jest prawda, ale okej. Jakby tylko na to narzekali, no to okej. Ale oni na to narzekają tylko po to, żeby potem powiedzieć, że śmierć Zary, czyli pozytywnej postaci, jest zbyt brutalna i ona na to nie zasłużyła. Jak już na coś narzekacie, to się zdecydujcie, na co narzekacie. Tak, owszem, Zara nie zasłużyła na śmierć. Tak się też często zdarza w prawdziwym życiu. Ludzie giną, nawet jeśli na to nie zasłużyli. Zresztą każdy prędzej czy później umrze. I teraz przygotujcie się na szczyt głupoty. Na coś głupszego niż mówienie, że Ziemia jest płaska. Coś głupszego niż nazwanie osoby aseksualnej seksoholikiem. Na coś głupszego niż poczucie humoru nowej generacji. Otóż Jurassic World został stworzony tylko dla kasy. Tylko po to, aby sprzedawać zabawki i auta. Naprawdę, nie wiem co za idiota to wymyślił. Chociaż w sumie wiem. Ale jakim debilem trzeba być, żeby coś takiego pomyśleć? Już pomijam fakt, że wszystkie filmy są robione dla hajsu, no bo w końcu reżyserowie i aktorzy muszą jakoś zarabiać. I ewentualnie niektóre filmy mogą być robione dla hajsu i dla fabuły, jak ten film, a niektóre mogą być robione tylko i wyłącznie dla hajsu. Ale takim debilom, bo już trzeba tak powiedzieć, chodzi oczywiście o to, że w tym filmie pojawia się product placement i logo Mercedesa. No XD! Już pomijam fakt, że to logo pojawia się dosłownie przez kilka sekund, ale naprawdę chcielibyście, żeby to logo było zamazane? Albo żeby było zaklejone, jak w niektórych polskich filmach? Ja pierdzielę, ja chciałbym mieć wasze problemy, ludzie. I obstawiam również, że z tym sprzedawaniem zabawek chodzi o to, że po tym filmie powstały zabawki z Jurassic World. Czy ja muszę cokolwiek komentować? To wcale nie jest tak, że na podstawie oryginalnego filmu też powstały zabawki. To wcale nie jest tak, że na podstawie każdego filmu powstają zabawki. Oczywiście to był sarkazm, bo pewnie hejterzy tego nie skumali. Chociaż znając ich poziom IQ, pewnie nawet nie rozumieją, co do nich mówię. Pierwszy Jurassic Park też miał zabawki, no i tam też był product placement. Co, może tamten film też był robiony tylko dla kasy? Jak już przy tym jesteśmy, to product placement w tym filmie jest zrobiony w zaskakująco luźny sposób. Nie jest wepchnięty chamsko na siłę, tylko pasuje. Szczerze pasuje do postaci Lauriego, bo właśnie on w tym filmie wymienia chociażby Pepsi. To pasuje do jego charakteru i jest zrobione jako żart. Naprawdę inne filmy powinny się uczyć, jak robić product placement od Jurassic World.
Pewnie jeszcze ktoś by się o to przyczepił, więc od razu to wyjaśnię. Tak, Jurassic World ma reklamy na DVD, ale absolutnie każdy film z tamtego czasu miał reklamy. Chociażby mam na DVD Jak wytresować Smoka 2, czyli film, który został wydany rok przed Jurassic World i wiecie co? On też ma reklamy. Z tego co pamiętam, oryginalne Jak wytresować Smoka też miało reklamy na DVD. Dobra, rozgadałem się, więc teraz przejdźmy do tego, po co ludzie w ogóle oglądają te filmy. Do dinozaurów. Indominus Rex, czyli pierwsza hybryda jaką widzimy w serii, jest bardzo fajna i uwielbiam sposób, w jaki jest pokazana. Widzimy ją stopniowo, nigdy jej całej nie widzimy. Dopiero w scenie z kamuflażem możemy zobaczyć jej pełny design. I to jest bardzo fajne. Jej design jest super. Widać, że to hybryda, ale jednocześnie jej design nie jest przesadzony. I według mnie wygląda o wiele lepiej niż odrzucone designy. Swoją drogą na początku Indominus Rex miał nazywać się Maluzaur i to nie miała być hybryda, tylko po prostu fikcyjny dinozaur, którego DNA pobrali, a następnie przywrócili go do życia. I wyglądał on jak przerośnięty Guanlong. Według mnie bardzo dobrze, że ostatecznie zmienili Indominusa na hybrydę. Inny koncept art przedstawia Giganotozaura. Nie no, dosłownie, to wygląda jak giganotozaur. W ogóle nie wygląda jak hybryda. Ogólnie jestem szczęśliwy, że Indominus ostatecznie tak wygląda i że nazywa się Indominus Rex, no bo miała nazywać się Diablus Rex. I dosłownie w ostatnim momencie zmienili nazwę na Indominus Rex. Nawet w filmie Indominus oznaczona jest jako D-Rex, a nie I-Rex, także mamy pozostałość po tej oryginalnej nazwie. Ale mimo wszystko, Indominus Rex to jest bardzo fajna hybryda, ma bardzo fajny design, umiejętności zresztą też i tyle. Ogólnie bardzo fajne zwierzę. Design Rexy w tym filmie jest świetny, jest to jej drugi najlepszy design w całej serii. Tych designów z Dominion na razie nie liczę. No i ta scena, w której rozwala szkielet Spinozaura, to jest po prostu najbardziej epicka scena w całej serii. Jest 10 razy bardziej epicka niż cokolwiek, co Rexy zrobiła w oryginalnym filmie. Nawet konkuruje z jej ostatnim rykiem. Zresztą już o tym mówiłem, ja nie jestem osobą, która płakała na śmierci T-Rexa w Jurassic Park 3 i lubię Spinozaura, no ale ta scena jest po prostu epicka. No i w sumie również ta scena została zrobiona jako odpowiedź do sceny z Jurassic Park 3, żeby fani T-Rexa w końcu przestali płakać. Nie do końca to zadziałało, ale przynajmniej próbowali. Ale przecież Rexy w tym filmie dostaje za mało czasu na ekranie. W tym filmie dostaje o minutę mniej czasu niż w oryginalnym filmie. Tak, tylko o minutę. Poza tym, jak już wspomniałem, każda scena z Rexy w tym filmie jest po prostu genialna. A walka Rexy i Blue z Indominusem? No cóż, pamiętacie jak mówiłem, że walka Spinozaura i T-Rexa była dobra, bo miała mało cięć? Ta walka to jest cały czas jedno ujęcie. Nie ma żadnych cięć. Jest to jak na razie najlepsza walka w całej serii. I uwielbiam to, że w zasadzie widać, że Rexy szarpie mięso Indominusa. Zwykle nie można zobaczyć szarpania ciała, a tutaj to widać. I to jest epickie. I znalazłem fajną dbałość o szczegóły, mianowicie metalowe pręty i kawałek gruzu w zasadzie wbijają się w ciało T-Rexa. Ta walka jest świetna. Ale przecież to walka potworów, tak się nie zachowują zwierzęta. Rexy zabijała raptory w pierwszym filmie, a teraz nie zabija Blue. Oj tak, bo Rexy na pewno zabiłaby stworzenie, które uratowało jej życie. A w pierwszym filmie zabijała raptory, ponieważ na nie polowała. Po prostu polowała na tego raptora. A tutaj Blue ratowała jej życie. Aha, a Blue nie chciała dalej walczyć z Rexy, ponieważ po pierwsze jest inteligentna i wiedziała, że nie miałaby szans. Po drugie, jest to stworzenie, które w zasadzie rozumie koncept łączenia sił po to, aby pokonać potężniejszego przeciwnika. W końcu raptory to zwierzęta stadne. Poza tym Rexy była już zmęczona tą walką. Śmieszne, że ludzie, którzy mówią, o te dinozaury zachowują się nierealistycznie, w zasadzie nie wiedzą nic o zwierzętach. A poza tym, ta walka jest za bardzo jak walka potworów? Wiecie jaka scena jeszcze przypomina mi film o potworach? I to nawet nie tak, że tylko mnie przypomina, ale dosłownie Steven Spielberg powiedział, że chciał taki efekt osiągnąć? Ej, ale przecież ludzie chodzili po tym chodniku. Dlaczego mozazaur ich nie zaatakował, a zaatakował Indominusa? Ponieważ Indominus uszkodziła jego ogrodzenie. Co zwróciło jego uwagę? Mozazaur nawet nie widział przechodzących ludzi. I w zasadzie fajnie, że mozazaur jest użyty w tym filmie. No bo wiecie, mogliby go po prostu dodać jako fanserwis, ale nie. Mozazaur w zasadzie ma ważną rolę w tym filmie. A jeśli się zastanawiacie, jak go sklonowali, no to wzięli jego DNA z kości. CGI jest świetne, udźwiękowienie super, muzyka wspaniała
I fajnie, że ten film nie żeruje tylko na nostalgii, ale w zasadzie wprowadza coś rewolucyjnego dla franczyzy. Ale przecież Steven Spielberg nienawidzi tego filmu. On dosłownie był jego producentem. I tresowane raptory, dinozaur na wolności oraz w pełni działający park to były jego pomysły. Aha, jak już jesteśmy przy trenowaniu raptorów, no to oryginalnie to miało być o wiele bardziej szalone. A sam Raptor skład widziany w filmie jest... Wydaje mi się, że nadużywam słowa bardzo fajny w tej recenzji, ale ten skład jest bardzo fajny. To jest pierwszy raz, kiedy raptory w zasadzie są postaciami w filmie, a nie tylko potworami, które gonią głównych bohaterów. Ej, ale przecież pomysł, żeby militaryzować raptory jest taki głupi. Tak, to nie jest dobry pomysł. To jest szalone. Ale militaryzowanie czegokolwiek jest w ludzkiej naturze. W końcu ludzie zmilitaryzowali psy, kiedyś próbowali zmienić słonie w maszyny bojowe. Cholera, w latach 60. CIA próbowało zmilitaryzować wydry. Ja nie żartuję. I teraz przechodzimy do dwóch scen, których czepiają się debile, którzy nie umieją skupić się na filmie i logicznie myśleć. No bo wiadomo, w filmie Indominusa nie ma w klatce, dlatego Claire chce pojechać do pomieszczenia kontrolnego i kiedy już jest gdzieś tak w połowie drogi, to dzwoni, żeby się zapytać, czy Indominus jest w klatce. No i w tym czasie Owen i jeszcze dwie inne osoby już weszły do klatki. No i oczywiście, przecież mogła zadzwonić już z wybiegu Indominusa, nie musiała tam jechać. Mówiłem coś o logicznym myśleniu, prawda? Klatka Indominusa otoczona jest drzewami i górami. Każdy, kto chodził po lesie, ja często chodzę, więc wie, że drzewa strasznie blokują sygnał. O górach to już nie wspomnę. Plusem tego, że wybieg jest w takim miejscu, jest to, że jest daleko od ludzi i Indominus nie skrzywdzi gości. Ale minusem jest to, że nie ma zasięgu. Claire nie mogła stamtąd zadzwonić, bo po prostu nie miała zasięgu. I tyle. Tak trudno jest czasem logicznie pomyśleć? A i jeszcze niektórzy debile mówią, że przecież Owen nie musiał biec w linii prostej. Mógł biec zygzakami. I ja pierdzielę, czy ktokolwiek tutaj myśli? To wyglądałoby mniej więcej tak. Naprawdę ludzie uwielbiają się czepiać. No i druga taka scena, której się wszyscy czepiają, a nie ma o co, no to jest scena, w której Claire biegnie w szpilkach. Jest w stanie prześcignąć T-Rexa w szpilkach. Okej, otóż po pierwsze bieganie w szpilkach jest możliwe i możecie nawet znaleźć poradniki na YouTube. Specjalnie zrobiłem research na potrzeby tego wideo. A po drugie, Rexy w tej scenie nie biegła. Rexy była uczona, żeby podążać za Flarą, aby zdobyć jedzenie. I właśnie to robi. Ona nie goni Claire, ona po prostu za nią idzie. Ej, ale przecież Owen mógł się powoli wycofać, patrząc na raptory, nie musiał robić beczki. Echo. Zachodziła go od tyłu. To było powiedziane w pierwszym filmie. Raptory atakują od tyłu. Czy wy naprawdę nie umiecie się skupić przez chociaż sekundę? Ej, ale przecież Owen mówi, nigdy nie odwraca się do klatki, a potem się do niej odwraca. O Boż. Chodzi o to, żeby się nie opierać o klatkę, bo można stracić kończynę. W ogóle logika. Niektórzy mówią, że kochają tą franczyzę, dlatego będą robić rant na każdy film. Poza pierwszym oczywiście. No XD. Logika debili. Tak w ogóle ta scena z ptakiem na samym początku. I nie, to nie jest jumpscare. Jumpscare z zamysłu ma być straszny. Jak to jest dla was straszne, to idźcie się leczyć. Jest fajna, bo przypomina nam o tym, że dinozaury tak naprawdę nigdy nie wyginęły, tylko wyewoluowały w ptaki. Mniejsze, cichsze, bez zębów. Ale przecież oni w tym filmie mówią, że już nikogo nie obchodzi Jurassic World. Już nikt nie zachwyca się dinozaurami. A przecież to niemożliwe. Cóż, dinozaury w tej franczyzie zostały sklonowane w latach 90. I żaden szanujący się biznesmen, który dba tylko o hajs, już nie będzie traktował dinozaurów jako czegoś niezwykłego. Bo przypominam, Claire mówiła to do biznesmenów, którym chciała zaimponować. Oczywiście, że ludzie wciąż fascynują się dinozaurami, bo w końcu przychodzą do parku. Ogólnie Jurassic World to bardzo dobry film. Jasne, jest kilka scen, które można by wyciąć, na przykład Claire, która stoi w samym środku ataku pteranodonów, na podwyższeniu, tak żeby była łatwiejszym celem. Też na przykład można by wyciąć to, że Grey odlicza, zanim mówi, że potrzebują więcej zębów. To na przykład również można by wyciąć. I ogólnie jeden taki gość przerobił nieco niektóre sceny. I mimo iż nie zgadzam się z tym, co mówił, że Jurassic World to najsłabszy film z serii, no to sposób, w jaki przerobił niektóre z tych scen jest fajny. W sumie jedyne, do czego się mogę w tym filmie przyczepić, to scena z raptorami, no bo Owen mówi, że nigdy jeszcze nie wypuszczali raptorów, a potem w filmie mówi, że już kiedyś je wypuszczali i nazywają to zabawą wchowanego. Co?
Ja nie wiem, to może być błąd polskiego tłumaczenia, ale to jest trochę dziwne. Poza tym Raptory atakują Owena, a potem, kiedy jedzie na motorze, już go nie atakują. No i również zmieniłbym trochę scenę, w której Raptory komunikują się z Indominusem, no bo ludzie po prostu stoją i nic nie robią. Mogliby w tym czasie strzelać w Indominusa. Aha, tak poza tym, kiedy ACU poluje w cudzysłowie na Indominusa, no to nie używają ostrej amunicji. I ja jestem w stanie to zrozumieć, no bo w końcu chcą go tylko złapać, a nie zabić, ale powinni również użyć strzałek usypiających. Owszem, ten film nie jest perfekcyjny, ale to nie powód, żeby mieć ból dupy, zachowywać się jak dziecko i nienawidzić każdy aspekt tego filmu do cna. Ja mam wrażenie, że rodzice hejterów rozwiedli się po tym filmie i dlatego tak go nienawidzą. Chociaż tak w ogóle hejterzy są w stanie zignorować jakiekolwiek błędy i głupie sceny w oryginalnym filmie, a tutaj się czepiają. Mnie to wygląda na czystą hipokryzję. W ogóle to jest świetne, że w zasadzie stworzyli stronę internetową, żeby promować filmy. No i w zasadzie na tej stronie wytłumaczyli, co się działo pomiędzy filmami. Stworzyli strony internetowe tylko po to, żeby się cofnąć i naprawić dziury fabularne oraz wyjaśnić niewyjaśnione rzeczy z oryginalnych filmów. To pokazuje, jak naprawdę kochają tą franczyzę. I to jest zrobione tak, że jak chcesz zrozumieć, co się działo pomiędzy filmami, no to możesz sobie przeczytać na stronie. Ale nie musisz tego czytać, żeby zrozumieć filmy. Po prostu na stronach mamy kilka ekstra informacji. I jak zwykle mamy dużo fajnych nawiązań. Ale dinozaury w tym filmie to potwory. Podaj przykłady. Czy masz na myśli pteranodony, które jedzą ludzi, bo są głodne? O nie, wygłodniałe zwierzęta atakują ludzi, bo ludzie są z mięsa, które te zwierzęta jedzą. I tak, w zasadzie jest pokazane, jak próbują zjeść ludzi. Jedyne stworzenie, które atakuje i zabija dla zabawy, to Indominus Rex, ale jest powód, dla którego hybrydy zachowują się tak, jak się zachowują. Indominus Rex jest stworzona z agresywnych gatunków, z których 2 dodatkowo są kanibalami. I nie miała kontaktu z niczym poza metalowym dźwigiem, co sprawiło, że jest taka, a nie inna. Jest również teoria, że zjadła swoją siostrę, dlatego że ludzie się nad nią znęcali i chciała ukrócić jej męki, ale to akurat jest tylko jurajska teoria. Hybrydy faktycznie zachowują się jak potwory, przez to jak ludzie je traktowali. Poza tym są genetycznie niestabilne, szczególnie Scorpius Rex, bo to w końcu pierwsza hybryda. Aha, jak już jesteśmy przy modyfikacjach genetycznych, przez które Indominus ma podwyższoną agresję, no to jeszcze warto wspomnieć, że przez modyfikacje genetyczne ma zwiększoną prędkość. Dlatego ludzie nie byli w stanie jej trafić. Ale dlaczego doktor Wu trzymał genom Indominusa w sekrecie? Przecież przez to mogli zginąć ludzie. No właśnie zapomniałem wspomnieć, że w tym filmie mamy wielki powrót doktora Wu. Czy wy w ogóle oglądaliście film? No doktor Wu ma generalnie wywalone na ludzkie życie, a trzymał genom Indominusa w sekrecie, bo to wojskowa hybryda, która była w parku dla zwiedzających, bo Mazrani ją ufundował. Doktor Wu nie dba o ludzkie życie i naprawdę myślicie, że wyjawiłby pełny genom swojej wojskowej hybrydy? Była w parku tylko jako przykrywka. W sumie mam dobre porównanie. Indominus był trochę jak animatroniki z Sister Location. Niby atrakcja dla dzieci, a tak naprawdę jest maszyną do zabijania. A w ogóle widziałem, jak ktoś kiedyś mówi, że no jak to ACU nie wie, że Indominus może się kamuflować, skoro to oni go stworzyli? Nie dobijajcie mnie, ludzie, proszę. Tak, na pewno żołnierze stworzyli Indominusa. Na pewno to nie byli naukowcy. Nie no, serio, mam wrażenie, że niektórzy nie widzieli tego filmu i po prostu hejtują, bo tak. Tak w ogóle warto jeszcze wspomnieć o innych hybrydach, które widzimy w filmie, ponieważ poza Indominusem widzimy jeszcze 3 hybrydy na ekranie w laboratorium. Mianowicie jest to Stegoceratops, który oryginalnie miał się pojawić w filmie, ale ostatecznie scena z nim nigdy nie została nagrana, ponieważ Colin Trevorrow uznał, że 2 hybrydy to za dużo jak na film, który wprowadza hybrydy. Poza tym wtedy Indominus przestałby być wyjątkowy. Ale ostatecznie Stegoceratops pojawił się na ekranie. Druga hybryda wygląda jak połączenie korytozaura i pachycefalozaura, a trzecia wygląda jak terizinozaur połączony z amargazaurem. O tych hybrydach w sumie nic nie wiemy, ale szczerze chciałbym, żeby pojawiły się w jakiejś grze, na przykład Jurassic World Evolution 2. Fajnie byłoby zobaczyć je w pełnej okazałości. Ten film ma również zaskakująco mało błędów, chociaż jest jeden, którego serio mogli uniknąć. Tutaj chłopcy są skierowani w stronę Indominusa, a chwilę później wyskakują z żyrosfery, mimo iż nie mieliby jak tego zrobić. To byłoby po prostu niewykonalne. W animacji testowej nie było tego problemu, ponieważ był tam inny design żyrosfery i mogli bez problemu wyskoczyć, ale w filmie niestety mamy taki błąd. Można było to rozwiązać w taki sposób, że Indominus uderza kilka razy żyrosferą o podłoże, potem rzuca nią na przykład o drzewo, a potem wgryza się znowu, ale tym razem chłopcy są skierowani w dół. Jeśli chodzi o usunięte sceny, no to
Była ta jedna, przez którą Colin Trevorrow został oskarżony o bycie zboczeńcem, fetyszystą i w ogóle. Oczywiście oskarżony przez delikatne płatki śniegu, bo jak wiemy ludzie uwielbiają oskarżać o coś innych. Jednak ta scena była fajna, miała character development, była nawiązaniem do pierwszego filmu i z tego co wiem również do innego filmu, mianowicie filmu The Help, w którym mamy powiedzmy podobną scenę i co ciekawe w tym filmie również gra Bryce Dallas Howard. No i właśnie tam jest podobna scena, tylko jeszcze bardziej obrzydliwa. Poza tym również ta scena wyjaśniała, dlaczego Indominus nie był w stanie wyczuć Claire i Owena, którzy chowali się za jeepem. To nie miała być jakaś chora fantazja i fetysz, tylko miała to być po prostu fajna scena. I to, że miała być w filmie, ma sens. Jednak lepiej, że ostatecznie została wycięta, ponieważ teraz scena z jeepem nabiera nowego znaczenia. Indominus wie, że Claire i Owen się tam chowają. Ona po prostu chce, żeby się bali przed śmiercią. Pozostałe usunięte sceny z tego filmu są dość słabe i dobrze, że zostały usunięte. No może poza sceną, w której Zack mówi, że gdyby dinozaury nie wyginęły, to ludzi by tu nie było, bo to jest akurat naukowy fakt. Ale reszta scen jest niepotrzebna. Ale jedna scena mogła w zasadzie zrujnować film i bardzo dobrze, że ją wycięli. Jest to scena, w której widzimy, jak Indominus się kamufluje na kamerach. Gdyby ta scena została, to wtedy wyglądałoby to tak. Widzimy, jak Indominus kamufluje się na kamerach. Potem mamy scenę kamuflażu i mamy być zaskoczeni. Jak dobrze, że to wycięli. Ten foreshadowing był niepotrzebny i naprawdę zrujnowałby film. Chociaż muszę przyznać usunięte sceny ze storyboardów, jak chociażby arena pachycefalozaurów albo scena z plezjozaurem, były super i powinny zostać uwzględnione podczas sceny, w której widzimy wszystkie atrakcje. Jeszcze tylko takie podsumowanie. Hejterzy tego filmu to po prostu delikatne, zdesperowane 10-13-latki, które są fanami tylko i wyłącznie oryginalnego filmu i nienawidzą wszystkiego co nowe. No bo w sumie większość hejterów, których spotkałem, ma właśnie tyle lat. Ogólnie ten film to byłoby perfekcyjne zakończenie franczyzy. Naprawdę, jak oglądałem ten film w kinie, to myślałem, że to jest ostatni film z serii i mi to odpowiadało, bo zakończenie tego filmu jest tak dobre i tak satysfakcjonujące. W ogóle to jest chyba rekompensata za to, że JP Free skończył się na cliffhangerze. Ten film ogólnie ma więcej akcji niż oryginalny film i w sumie trochę lepiej napisane postaci, no bo przynajmniej ten film wie, że nie należy ograniczać charakter arku postaci do nie lubię dzieci, jak było w wypadku Alana Granta. Ten film to świetny dodatek do franczyzy i w fajny sposób ją odświeżył. Oglądając widać, że ten film był zrobiony przez fanów dla fanów. I właśnie to jest genialne, bo ten film to po prostu jeden wielki list miłosny do fanów. Coś, czego fani potrzebowali. Chociaż również nie jest to film, który przekłada fanserwis ponad fabułę, jak pewien inny film. Nie. Jest to po prostu dobry film z kilkoma świetnymi nawiązaniami. Jurassic World to udany powrót po latach i początek trylogii, która zrewolucjonizowała tą franczyzę. 9/10.